Niedziela, 8 rano. Pogoda gorsza niż wczoraj. No, dzisiaj też się jarmark toczy w Kamieńcu Bukowickim, ale patrząc na prognozę stwierdziliśmy, że chyba nie będzie miało to sensu. Szczególnie, że impreza tam zaczyna się dopiero o 15, więc trzeba by jechać na 14 ze stoiskiem albo nie wiem, w ogóle nie jechać. Z ciekawostek, dzisiaj jem śniadanie na świeżym powietrzu. Nie uwzględniłem tylko mrzawki. Mam nadzieję, że... ale chyba nie mamy kwaśnych deszczy w okolicy. Więc jak trochę mi nakapie na kanapki, to chyba nic się nie stanie. I pamiętajcie, pijcie napoje, nawalniajcie się. Dobra, to dzisiaj parę słów o codziennym nagrywaniu daily vlogów. Po pierwsze, ograniczenia, które na siebie nałożyłem. Wideo musi być dłuższe niż 5 minut, krótsze niż 15 minut. Ja coś przeczuwałem, że to jest ograniczenie, którego będę potrzebował. I dolne ograniczenie jest po to, żebym jednak coś nagrał większego niż 7 sekund, powiedzmy, gdy nie mam ochoty nagrywać, albo gdy jestem chory, albo gdy zapominam o tym. I to się sprawdza, bo jednak te 5 minut zawsze gdzieś tam jakoś da się wycisnąć, na siłę nawet, ale da się. A 15 jest po to, żeby też nie siedzieć nad materiałem, który ma 2 godziny i męczyć się w nieskończoność, żeby go obrobić i opublikować. Ograniczenie numer 2 w sumie wynika trochę z definicji daily vloga, czyli jeden vlog co jeden dzień. Tak, żeby nie siedzieć długo i nawet jak mam jakieś materiały, powiedzmy z parady lokomotyw w Nysie, no to i tak założenie jest takie, że obrobię je jednego dnia i co nie obrobię, to już przepadnie na zawsze. Założenie numer 3. Nie pokazywać rodziny, jeżeli tego nie chcę. Wyjątkiem jest tutaj Magdalena, moja żona, przytulna chatka, i trochę ją tam czasem zachęcam do pokazywania się i swoich rękodzieł. Ale tak poza tym to niewiele z mojej rodziny zobaczycie i niewiele się o niej dowiecie. I takie jest jakby właśnie fundamentalne założenie. Założenie numer 4. Nagrywać i montować tak, żeby to było niezauważalne. Czyli nagrywanie najlepiej jest, jak robię w trakcie robienia kroków danego dnia. Codziennie robię minimum 5000 kroków. Z racji tego, że jestem programistą, to siedzę przez cały dzień przed komputerem. Więc jak jest popołudnie, to tych kroków mam 1200, powiedzmy, więc muszę jeszcze trochę ich zrobić. Więc jak wtedy coś nagram, to nikt nie widzi, że nagrywam, więc nie marnuję jakby osobno czasu na kroki i nagrywanie, tylko jest razem. A montowanie, no cóż, no tam trochę więcej czasu schodzi. Jednak trzeba to co najmniej raz obejrzeć. Trzeba to jakoś posklejać, ewentualnie jakieś korekty porobić, coś tam z muzyką. Także no to trochę schodzi więcej, ale też staram się to tak poszatkować, żeby jakoś to w miarę płynnie szło i też w miarę transparentnie. Założenie kolejne, już w sumie nie wiem które. Jak najmniej dramatów, zero hejtu, zero negatywnych kontekstów, jak najwięcej pozytywnych informacji, pozytywnych odczuć, pozytywnych faktów. Czyli no, content taki, żeby się po jego obejrzeniu ludzie czuli się lepiej niż czuli się gorzej. A przede wszystkim też nakręcam ten content dla siebie, a więc po to, żebym ja się czuł lepiej, jak go obejrzę za parę lat, niż gorzej. Czyli właśnie wszystkie rzeczy, które mnie rajcują, które mi się podobają, które są według mnie fajne, spoko, to chcę eksponować i to staram się właśnie eksponować jak najwięcej. Kolejna zasada, jak nagrywam w miejscu publicznym, staram się, żeby jak najmniej ludzi tam było. Chyba, że jest tłum ludzi, no to jak jest tłum, no to wtedy już się trudno postarać o to. Czyli jak tłum, no to moja definicja jest taka, że tak powyżej powiedzmy 10 osób w kadrze na oko, plus minus tam 2 osoby. To wtedy już raczej nie da się czekać często na to, żeby tłumu nie było. A jak są pojedyncze osoby, to staram się, żeby ich nie było. Żeby nie naruszyć ich prywatności. Dobra, no jeszcze może jakieś kilka podsumowań. Mnie osobiście najlepiej się nagrywa content związany z komputerami, z programowaniem, z uczeniem maszynowym, z game devem, ale widzę, że to jest najmniej popularny content u mnie. Content z kolei, który kiedyś robiłem tak jako wypełniacz, czyli jakieś łażenie po Dmochowie i nagrywanie różnych miejsc, jest najbardziej popularny aktualnie, więc chyba tak już musi pozostać. Czyli taka
z kamerą przez odmuchów wyszło tutaj. Co jeszcze ciekawego? Kilka razy byłem chory. No to wtedy raz pamiętam, że nagrywałem rośliny doniczkowe w naszym domu. Drugi raz nie pamiętam, co nagrywałem, ale wiem, że raz było tak, że leżałem na kanapie i przejeżdżała straż pożarna, to na zasadzie peryskopu kamerą, bo ona jest taka trochę peryskopowata, tak wystawiałem ją za okno i nagrywałem, a później jakoś półleżącą w łóżku montowałem to wideo. Także w chorobie też nagrywam. Na początku przez 2 tygodnie nagrywałem kamerą kompaktową Lumix. Teraz nagrywam DJI Pocket 2. Czyli wszystkie poza tymi 2 tygodniami. Raz nagrywałem komórką i czasami się trafiałem ujęcia z drona. I do tej pory tylko raz zdarzyło mi się, że się nagrało mi kilka ujęć bez dźwięku na Pockecie. Nie wiem czemu, ale pod rząd chyba 6 filmików miałem bez dźwięku. Później jak zacząłem nagrywać, to dźwięk powrócił, więc taka dziwna anomalia. Na szczęście to były jakieś takie pojedyncze ujęcia, monologi moje, więc niewiele przepadło. Montuję to wszystko na Linuxie przy pomocy narzędzi open source KDN Live i Audacity. Muzyka jest jakaś muzyka Creative Commons wzięta. No i w zasadzie tyle. Koncepcja mi się na tyle spodobała, że będę chyba nagrywał dalej kolejne miesiące, może lata, zobaczymy. Muszę trochę pomyśleć, chciałem trochę pomyśleć nad nagrywaniem z komputera, nie nagrywać kamerą ekranu, tylko z ekranu nagrywać. Raz to robiłem, ale coś mi tam się nie podobało trochę i montaż też zajął mi teraz za dużo czasu, więc muszę pomyśleć, jak to uprościć. Więc może wtedy bardziej coś pokażę związanego z kodowaniem albo z game devem, co teraz mnie też bardzo wkręca. Co tu jeszcze ciekawego? Chyba już nic ciekawego więcej nie ma. Kamerę nie planuję zmieniać, bo teoretycznie mógłbym kupić jakąś kamerę albo lustrzankę i próbować tam operować obiektywami, jakimiś parametrami, ale z drugiej strony stwierdziłem, że jednak zabraknie mi na to czasu, a Pocket 2 jest prosty, ale uniwersalny. Trudno tutaj źle nagrywać. Oczywiście nie ma tutaj zoomu, nie ma tutaj różnych efektów, nie ma tutaj korekcji problemów ze światłem. Także jest tutaj dużo rzeczy, które by się przydały, natomiast wystarczy kliknąć nagrywa i się nagrywa. No jeszcze z ciekawostek, wytrawni widzowie widzieli, że nie wszystkie daily vlogi w całości ja nagrywałem. Jeden daily vlog chyba, nawet nie nagrałem chyba ani jednego ujęcia, albo nagrałem jedno ujęcie, natomiast póki co zawsze je montuję, więc zawsze w każdym daily vlogu mam jakiś swój wkład. I tak pewnie będzie jeszcze przez bardzo, bardzo długo. Albo i w ogóle zawsze tak będzie już. Bo to jest spoko sprawa. Dobra, nie ukrywam, jakby kiedyś udało mi się ogarnąć, żeby ktoś mi zmontował mój daily vlog tak jakoś fancy, nowocześnie, to bym ciekaw, jaki efekt da się z tego zrobić. Ale myślę, że na co dzień to nie miałoby za dużego sensu. No i jeszcze geneza tego daily vloga. No to idea była taka, żeby właśnie podzielić się moją wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin, które tam gdzieś tą wiedzę i te umiejętności posiadam, ale żeby wszystko było w tonacji takiej slow TV, czyli tak spokojnie, nieagresywnie, spokojnym montażem, tak właśnie relaksacyjnie, żeby można było coś się dowiedzieć, ale też nie mieć jakiegoś poczucia winy, że się traci, jak się tego nie robi, że jest tylko jedna ścieżka, żeby coś móc robić. Taki agresywny coaching, żeby takiego czegoś nie było, że jeżeli już coś wam chcę pokazać albo zasugerować, to żeby to było fajne i spokojne, a jeżeli czegoś nie chcę pokazać, to po prostu żeby było ładnie i spokojnie i żeby dało się to obejrzeć do snu. I chyba to działa, bo na przykład moje dzieci tak trochę usypiam czasem, jak szaleją do upadłego, nie mogą się uspokoić. Nie mówią, to włączę odcinek z deską. No był taki odcinek z drona, jak nagrywałem, jak ktoś tam deskę znalazł. Oglądają sobie pociągi i zasypiają bardzo szybko. Może i zanudzam, a może ten właśnie montaż też tak zachęca. No jeszcze ostatnia złota myśl, oprócz daily vlogów mam też daily Instagrama. Wcześniej to było jakieś zdjęcie robione w ciągu dnia, a później po prostu jest to jedna klatka wyciągnięta z materiału, który używam na daily vlogu. I też idzie to w jednym rytmie, dzień za dniem.
Więc tam są takie klatki. Teraz to już robię tak, że klatka, która ląduje na Instagramie, jest już jednocześnie miniaturką z daily vloga, więc jak ktoś tylko ogląda YouTube'a, to nic nie traci. Dobra, to na dzisiaj było na tyle. Jeszcze muszę ze 4000 kroków na ogrodzie wykręcić. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia już jutro. Hej!